Mózg ludzki jest ograniczony. W sieciach neuronowych nie mamy tego ograniczenia. Możemy zbudować sieć, która ma... Znam bardzo znanych, słynnych profesorów, którzy widzą to wszystko bardzo czarno. Powstają listy, które niektórzy naukowcy podpisują jako olbrzymie ostrzeżenie. Można zarobić tylko na dobrych decyzjach, na dobrych predykcjach trudno zarobić. Te bardzo duże grupy ludzi, które zajmowały się poszczególnym problemem, bardzo często są redukowane do 2-3 osób, że to nas może nie dotknie, ale dotknie dzieci, czy wnuków, czy następne pokolenie. Nie unikniemy tego. Zdajemy sobie sprawę, że pracy po prostu nie będzie dla wszystkich. Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nasze życie oraz biznes? Dzisiaj porozmawiam na ten temat z moim wyjątkowym gościem. Profesor Zbigniew Michalewicz jest światowej sławy naukowcem, który specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji. Od ponad 25 lat jest związany z biznesem. Współpracował z takimi firmami jak Ford Motor Company, General Motors oraz Bank of America. Z naszej rozmowy dowiesz się, czym jest sztuczna inteligencja i jakie ma znaczenie dla naszego codziennego życia oraz świata biznesu. Dowiesz się, w jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga przedsiębiorcom podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz jak AI wpływa na rynek pracy. Zaczynamy. Cieszę się, że zgodziłeś się na ten wywiad. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat, który zawładnął dzisiejszy internet i świat, na temat sztucznej inteligencji. Jako że jesteś jednym z największych ekspertów z tego tematu, chciałbym właśnie dopytać o Twoje zdanie, zasięgnąć Twojej wiedzy i mam do Ciebie właśnie pytanie na start. Czym jest sztuczna inteligencja? No przede wszystkim dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i to porozmawiać na jeden, jak powiedziałeś, z ciekawszych tematów. No i odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, to w zasadzie to chyba będzie najtrudniejsze pytanie z całej naszej rozmowy, bo przede wszystkim tych definicji jest bardzo dużo i można definiować sztuczną inteligencję z wielu perspektyw, ale chciałbym zrobić taki kroczek wstecz i opowiedzieć najpierw o bardzo znanej rzeczy, która się nazywa test Turinga, który się pojawił. Alan Turing to zaproponował w połowie XX wieku, chyba dokładnie nawet w połowie XX wieku, w 1950 roku. I ten test Turinga w zasadzie bada zdolność maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i test Turinga wygląda następująco. Jest jakiś sędzia, oczywiście człowiek, który prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami, może być jedna strona, może być więcej i jedna ze stron, z którą prowadzi rozmowę, jest maszyną, czy kilka jest maszyn, kilka innych stron są ludźmi i ten sędzia ma rozstrzygnąć, która ze stron jest maszyną, która ze stron jest człowiekiem. Jeżeli mu się nie uda tego rozstrzygnąć, no to system, który pomagał maszynie formułować odpowiedzi, zdaje test Turinga. No i w zasadzie niektórzy mówią, że Turing zaproponował kierunek, który doprowadził do powstania sztucznej inteligencji, że czasem jest nazywany ojcem sztucznej inteligencji. Już 5 lat później, chyba w 1955 roku, John McCarthy pierwszy raz rzucił ten termin sztuczna inteligencja na konferencji, to było chyba w północno-wschodnich Stanach, nie wiem czy to już Michigan, czy okolice Bostonu, nie pamiętam już lokalizacji, i zdefiniował sztuczną inteligencję wtedy jako konstruowanie maszyn, o których działaniu można byłoby powiedzieć, że są podobne, że przejawiają ludzką inteligencję. Bardzo ogólna definicja wyznaczyła pewien kierunek. Dzisiaj, jak rozmawiam z wieloma osobami, no to tych definicji jest dużo. Niektórzy powiedzą, że to jest kombinacja nauki i technik, które pozwalają maszynie czy komputerowi wykonywanie zaawansowanych funkcji.
No i tu można się spierać, można zbudować bardzo jakieś wyszukane systemy, które rzeczywiście wykonują bardzo wyszukiwane funkcje, ale czy to jest jeszcze sztuczna inteligencja, czy nie, no to mam pewien znak zapytania. Zaraz do tego wrócę, tylko skończę mówić o tych definicjach. Inne definicje w zasadzie koncentrują się na postrzeganiu środowiska i sztuczna inteligencja jako system powinna umieć podejmować działania w celu maksymalizacji szans na pomyślne osiągnięcie celów. System powinien być zdolny do analizowania i interpretacji danych w taki sposób, żeby się uczyć i dostosowywać się do zmian w środowisku. Niektórzy z kolei patrzą na sztuczną inteligencję jako wiedzę, która obejmuje programy komputerowe, które symulują zachowania, czyli to bardziej jest definicja z perspektywy algorytmów raczej niż takich ogólnych celów. Ale moja prywatna definicja jest troszeczkę inna niż te wszystkie chyba poprzednie. Moja osobista definicja jest taka, że sztuczna inteligencja jest próbą replikacji człowieka poprzez użycie technologii, nauki, w przeciwieństwie na przykład do używania środków biologicznych, tak jak inżynieria biologiczna. Chodzi tylko o użycie technologii. I w ten sposób mogę bardzo łatwo podzielić czy rozróżnić działy sztucznej inteligencji, 4 podstawowe działy. Robotyka, która koncentruje się na replikację człowieka, jeśli chodzi o ruch. Wizja, replikacja człowieka, jeśli chodzi o rozpoznawanie obrazów, wzrok. Następnie sprawy językowe, żeby można było się porozumieć, czyli replikacja człowieka, jeśli chodzi o rozmowę. No i to ostatni, modelowanie mózgu, czyli kognitywne, poznawcze obliczenia i tak dalej, żeby móc wnioskować, podejmować decyzje i tak dalej. I chyba moim najlepszym i ulubionym przykładem, no to jest przykład trywialny, to jest Terminator z Arnold Schwarzenegger. Jak ci ze słuchaczy, co widzieli ten film, a myślę, że chyba wszyscy widzieli, to nie jest nic nowego, widzą te wszystkie 4 elementy w Terminatorze. Wspaniała robotyka, świetna wizja, zdolności komunikacji, no i podejmowanie decyzji, wnioskowania. Wszystko tam jest, co trzeba. I to jest ten ogólny kierunek. Czy do tego dojdziemy kiedyś, czy nie, to jest inna działka i być może, że pod koniec tej rozmowy do tego wrócimy. Ale tak jak dla mnie, jak mówię, sztuczna inteligencja, to przede wszystkim widzę Arnold, widzę tą czarną maskę, świecące oczy i to jest chyba taki bardziej wyrazisty przykład do tego, gdzie chcielibyśmy być. Chciałbym przejść do drugiego pytania. Chodzi właśnie o stworzenie takiego systemu, które przewyższa ludzi. Niektórzy mówią na to AGI, niektórzy mówią na to, że to jest ta mocna, silna sztuczna inteligencja. I zastanawiam się, jakie jest spojrzenie Twoje na ten temat, czy jest to w ogóle możliwe, czy kiedy będziemy w takim momencie? Jak widzisz ten temat? No, to jest bardzo ciekawe pytanie i to jest ta ogólna sztuczna inteligencja, no to jest cały czas ten, jak to mówią, holy grail, marzenie, kierunek, do tego się dąży. Czy to kiedyś osiągniemy, czy nie, no to jest dla mnie sprawą otwartą, po prostu taka uczciwa odpowiedź jest po prostu nie wiem. Proszę zauważyć, że te coraz większe systemy GTP są zbudowane na coraz potężniejszych sieciach neuronowych, które mają już setki bilionów połączeń.
dlatego ta liczba parametrów, bo każde połączenie ma wagę, dlaczego ta liczba parametrów rośnie i tak dalej, co cały czas reprezentuje mniej więcej 1 czy 2% ludzkiego mózgu. I tak jak patrzymy na trajektorię, na początku te modele były mniejsze, następuje gwałtowny wzrost i widzimy wyraźnie jakość systemu, która rośnie bardzo gwałtownie. No, niektórzy mówią, co będzie, jak zwiększymy moc. Mózg ludzki jest ograniczony. W sieciach neuronowych nie mamy tego ograniczenia. Możemy zbudować sieć, która ma 1000 razy większą pojemność niż ludzki mózg. Co wtedy się zdarzy? Czy przekroczymy jakieś bariery? Czy pojawi się świadomość? No, nie chciałbym wchodzić w te tematy, po prostu nie wiem. A w ogóle wnioskowanie z trendów jest niesłychanie trudne i ryzykowne. Wiele razy wydawało się, że jakiś trend się utrzyma, okazywało się, że następuje jakieś załamanie. A zresztą jeśli chodzi też o sztuczną inteligencję, to bardzo było wiele obietnic w ostatnich 70 latach. Cały kierunek przechodził te wzloty i upadki. Od chyba 50 lat pojawiają się artykuły, że za 10 lat będziemy mieli to i tamto i tak dalej. Potem się okazuje, że nic z tego i zajmuje to dużo dłużej, albo jeszcze w niektórych aspektach tam nie dotarliśmy. No, jak pewno wiesz z naszych poprzednich rozmów, głównie zajmowałem się całe życie tą wąską sztuczną inteligencją, zastosowaniem konkretnych algorytmów, konkretnych metod do rozwiązywania konkretnych problemów, najpierw naukowych, potem biznesowych, a utrzymywałem jakieś zainteresowanie, jeśli chodzi o tą ogólną sztuczną inteligencję. No i jak mówię, temat jest fascynujący. Jest dużo przypuszczeń i dużo komentarzy. Znam bardzo znanych, słynnych profesorów, którzy widzą to wszystko bardzo czarno. Powstają listy, które niektórzy naukowcy podpisują jako olbrzymie ostrzeżenie, żeby jeśli nie zahamować, to zwolnić, a jak nie zwolnić, to uregulować te badania, bo to nie wiadomo do czego może doprowadzić. No akurat jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o jakąkolwiek regulację czy zahamowanie. Jeżeli zahamować, no to musi być jakaś światowa zgoda na tego i to nigdy tak nie będzie. Zawsze się znajdzie organizacja, która będzie chciała zrobić następny krok, taka jest natura ludzka, a regulacji sobie też nie mogę wyobrazić, bo co tu regulować? Sama regulacja może być bardziej skomplikowana niż budowanie tych systemów, bo nie wyobrażam sobie, jak to można regulować. No, że zobaczymy, że jedyne, co naprawdę jest niesłychanie ciekawe, to to, że w ostatnich kilku latach widzimy to fantastyczne przyspieszenie, że to nie jest taki stopniowy wzrost, że jakaś dochodzi nowa technika, coś jest szybciej, coś jest lepiej i tak dalej. Widzimy wyraźnie, że wchodzimy w takie bardzo interesujące przegięcie. Czy ono się utrzyma, czy dalej ten tempo wzrostu się utrzyma, tego nie wiem. Mhm. No tak, to jest bardzo ciekawe, tak jak mówiłeś, trendy bywają zmienne i no, to już jest wróżenie przyszłości, nie zna nikt, tak. Ale no, jest to w granicach jakiejś naszej wyobraźni i to, co było kiedyś science fiction, było filmami, teraz widzimy to na żywo. No i ja już boję się, w ogóle nie używam czegoś takiego, że coś jest niemożliwe, bo miałem taką sytuację miesiąc temu, gdzie ta generatywna sztuczna inteligencja generowała sobie jakieś obrazki ruszające się, jakieś próby filmowe. Tak. Teraz OpenAI wypuściło nowy model, który wygląda praktycznie jak filmy, które widzimy w telewizji czy na YouTubie. Tak. A to była kwestia 2 miesięcy, nie? Więc zobaczymy, Dokładnie. co będzie dalej. Tak. Wielu ludzi, myśląc o sztucznej inteligencji, ma na myśli tak naprawdę jeden system, ChatGPT, który łączy w sobie wiele modeli. Tak. I prosiłbym cię, żebyś tak w dużym skrócie opowiedział,
co jest pod spodem, czym jest to GPT, które jest wykorzystywane w ChatGPT. Upraszczając ten temat, jestem świadomy, że moglibyśmy o tym rozmawiać kilka godzin, ale tak, żeby było to przystępne dla naszych widzów. No tak, w zasadzie, tak jak ja to widzę, to mamy tam dwa elementy, czyli jakby dwa podstawowe moduły, które w zasadzie są uchwycone w nazwie systemu. No, generative to znaczy to, że możemy coś wygenerować nowego, że to po prostu to jest taki deskryptor jakiegoś typu, ale pre-trained oznacza, czyli ten drugi środkowy wyraz, moduł, który wymaga treningu. I chodzi o to, że ten model podlega treningowi na niewiarygodnie dużej ilości dokumentów, filmów, obrazów, wszystko, na czym można ręce położyć. To jest pierwsza rzecz. No i chodzi o to, że ten moduł to jest w zasadzie odpowiedzialny za proces wstępnego uczenia modelu za pomocą technik nienadzorowanego uczenia na tych ogromnych zbiorach danych i to jest dość skomplikowane, bo to jest użycie różnych tokenów, czyli symboli, które zastępują pewne czy litery, czy cyfry, czy fragmenty danych, które mamy, czyli dzielenie tekstu na symbole, zliczanie częstotliwości występowania tych symboli, które sąsiadują ze sobą, rozpoznawanie par symboli, które występują najczęściej i nazywanie ich symbolami jakby wyższego typu, czyli pojawiają się następne symbole. Proces jest ten powtarzany wielokrotnie, jest budowa olbrzymich słowników, które są przetrenowane na tej bajecznie dużej liczbie dokumentów. No i drugi moduł, to jest ten ostatni wyraz w nazwie transformer, to jest architektura tej olbrzymiej sieci neuronowej, która, można powiedzieć, ogarnia kontekst informacji poprzez śledzenie relacji pomiędzy słowami. Są obliczane tak zwane punkty uwagi, ile należy poświęcić uwagi konkretnym częściom danych i tak dalej. No oczywiście jest bardzo dużo dochodzi, można powiedzieć, że to jest też jakby related moduł z przetwarzania językowego i w ten sposób tak zbudowany system może być wykorzystywany do szerokiego zakresu zadań, przetwarzanie języka naturalnego, podsumowanie tekstu, odpowiadanie na pytania, przeróżne systemy dialogowe, wiele innych, no i taki system ma zdolność uczenia się na podstawie jeszcze ludzkich opinii i tak dalej, że to jest z tym, że system nie ma nic wspólnego z robotyką, się nie rusza, z wizji tam też jeszcze nie ma i tych obliczeń pewnego typu, którym ja się w zasadzie zajmuję, też nie ma. To on jest z perspektywy tej ogólnej sztucznej inteligencji to cały czas w pewien sposób ograniczony, ale wiele osób uważa, że to jest olbrzymi krok właśnie w tym kierunku, bo ta część jest jedną z najważniejszych. Reszta to możemy sobie dołączyć i wizję, że system sam będzie patrzył i czytał, odczytywał dane, albo przechadzał się w lewo i w prawo i wyszukiwał danych i tak dalej, ale tu mówimy o modelowaniu mózgu, co jest najtrudniejsze i najciekawsze. Jeszcze dodam jedną rzecz dla tych słuchaczy, którzy się wcześniej interesowali grami. Jak pewno pamiętasz, z 20 lat temu Kasparow przegrał mecz z komputerem, ale
wtedy jak tworzono właśnie takie systemy, czy to jest sztuczna inteligencja, czy nie, też można postawić znak zapytania, bo bardzo duży wysiłek zrobił zespół ludzki, żeby nauczyć komputer, jak grać w szachy. Całe biblioteki zakończeń, otwarć i tak dalej. W zasadzie sztuka polegała na analizie następnych 10, 15, 20 ruchów i człowiek nie jest w stanie tego zrobić w ograniczonym czasie. Że tak jak patrzyłem na ten najlepsze systemy szachowe, które powstawały w tym czasie, nie widziałem specjalnie sztucznej inteligencji w dużym stopniu, raczej olbrzymi wysiłek manualny, żeby taki system stworzyć. No i szybkość obliczeń, wymiar pamięci, no wszystko było ważne, ale ta sztuczna inteligencja tak naprawdę nie była tam w dużym stopniu obecna. Takim koronnym argumentem jeszcze jest to, gdybyśmy zmienili jedną zasadę w szachach, jakąś regułę byśmy w szachach zmienili, to ten cały system, który był budowany 2 czy 3 lata, można chyba zapakować do kubełka i wyrzucić. Będzie absolutnie bezużyteczny. Ten system nie zaadaptuje się do żadnej zmiany w środowisku. I dlatego wówczas mówiono, że żeby stworzyć system, który pokona z kolei mistrza świata w grze Go, no to będzie za 10, 20, może za 50 lat, bo skala trudności jest nieporównywalna. Ale z powstaniem z kolei tych olbrzymich sieci neuronowych i deep learning i systemy, które wtedy się uczyły, mogły grać ze sobą, ucząc się bez interwencji człowieka, to w bardzo krótkim czasie doszliśmy do tego, że i najpierw mistrz Korei został pokonany, w następnym roku mistrz Chin i te systemy uczyły się w sposób fantastyczny i ogarniały bardzo skomplikowaną grę, proponując rozwiązania, które mistrzom świata do głowy by nie przyszły. Że w zasadzie można powiedzieć przekroczyły ich zdolność planowania tej gry, widzenia tej gry, podejmowania jakichś strategicznych decyzji. I to w zasadzie może też ukierunkowało badania i w pewien sposób to GPT jest jakby odnogą tych badań, które w zasadzie zaczęły się od gier. A tak naprawdę to gry to zawsze fascynowały badaczy z sztucznej inteligencji. To w każdym podręczniku zaczyna się od kółko i krzyżyk, tamto, siamto. Gry były zawsze takim akademickim przykładem, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do prowadzenia gry. I od gier otrzymaliśmy systemy, które mogą nam realnie pomóc w biznesie i w pracy. No i ty zajmujesz się tym od lat i Tak. popraw mnie, jeśli coś przekręciłem, ale od 9 lat pracujesz w firmie Complexika i tam zajmujesz się właśnie czym? Możesz jakby powiedzieć nieco więcej o twoich działaniach i jak właśnie wygląda wdrażanie sztucznej inteligencji w firmach, w realnych problemach biznesowych? Dobrze. Pierwsza rzecz, to chciałem powiedzieć, że ten rok jest moim 25. rokiem prowadzenia życia biznesowego i ta firma, o której wspomniałeś, Complexika, jest moją 3. firmą, że zaczęliśmy teraz 10. rok, ale z perspektywy czasu to jest 25. rok, kiedy staram się wdrażać rozwiązania sztucznej inteligencji w biznesie. Po kilku wstępnych projektach, i to było więcej niż 20 lat temu, zdałem sobie sprawę, że większość tych problemów, z którymi mieliśmy do czynienia, mają jakby wspólny mianownik. Bardzo często, jeśli nie zawsze, jest potrzeba zbudowania modułu predykcyjnego, który powie, co może się zdarzyć w przyszłości. Na przykład, ile sztuk danego produktu sprzedamy w następnym miesiącu, albo jaka będzie cena samochodu na tym i tym placu aukcyjnym 6 tygodni od dzisiaj.
Albo jeżeli robimy jakąś promocję w sklepie i obniżymy cenę o 50%, jak się zwiększy sprzedaż. W każdym razie jest bardzo dużo pytań w biznesie, które dotyczą przyszłości i w zasadzie myślę, że w 90% projektów ten moduł predykcyjny tam musi być. Drugi moduł, który też jest prawie wszędzie, to jest moduł optymalizacyjny. Bo jeśli nawet stworzymy moduł predykcyjny, który z bajecznie niskim błędem robi doskonałe predykcje, mówi nam za miesiąc to, za tydzień to i to się zdarzy i tak dalej, za 3 tygodnie w tym miejscu będzie burza gradowa, wszystko przewidujemy, pogodę, sprzedaż, co tylko się da. Jeżeli nie umiemy podjąć dobrej decyzji, co z tą predykcją zrobić, to taka predykcja tak naprawdę jest bezużyteczna. Można zarobić tylko na dobrych decyzjach, na dobrych predykcjach trudno zarobić. Że moduł optymalizacyjny powinien robić rekomendacje na podstawie predykcji, jaka jest najlepsza strategia, co wobec tego mamy zrobić. No i trzeci moduł, który w większości systemów też wdrażamy, to jest system uczenia się, bo jeżeli zbudujemy nawet perfekcyjny model predykcyjny i perfekcyjny jakiś optimizer, który podejmuje wspaniałe decyzje, robi wspaniałe rekomendacje, to proszę zauważyć, że każdy biznes operuje w środowisku, które się zmienia. Dochodzą nowe produkty, to pogoda się zmienia, jak konkurent się pojawia, nagle ceny jakiejś części rosną, coś musimy zmienić i tak dalej. I te wszystkie predykcje, wszystkie decyzje mogą się zmieniać. Że chodzi o to, żeby pozwolić systemowi przyjmować nowe dane, czy to co 10 minut, czy to codziennie, czy to co tydzień, to zależy od biznesu i o co chodzi w danym problemie, który rozwiązujemy. I dopiero te 3 moduły, które współpracują razem, stwarzają taki jeden inteligentny system, który może zastąpić bardzo wielu pracowników, zamiast 10 analityków, którzy tam analizują dane i próbują podejmować decyzje i reagują na zmiany w środowisku. Wszystko w zasadzie, te wszystkie role przejmuje system. I do modułów predykcyjnych używamy technik sztucznej inteligencji. Tu już mówimy o takich małych detalach, czy jakaś technika, czy sieć neuronowa, czy algorytm genetyczny, czy taki las przypadkowy, nie wiem jak to na polski się tłumaczy, random forest. Ale te wszystkie drzewa decyzyjne i tak dalej, te wszystkie statystyczne modele i modele sztucznej inteligencji, i metody klasyfikacji i rozbijania zbioru na podzbiory. Wiele elementów, wiele metod sztucznej inteligencji używa się do zbudowania modelów predykcyjnych. To samo w modelach optymalizacji, czy genetyczne algorytmy, systemy mrówkowe, wiele innych. No i system oczywiście uczenia się, uczenie maszynowe, żeby nowe dane pozwalały systemowi zmienić niektóre parametry w modelu, żeby to wszystko razem działało. Mogę podać taki przykład, to zajmie 2-3 minuty. Znaczy, to jest jeden z ostatnich projektów, który akurat w tej chwili kończymy. System zostanie wdrożony w marcu albo na początku kwietnia. W zasadzie był jeden z trudniejszych problemów, z jakim miałem do czynienia w ostatnich 25 latach. To jest problem robienia promocji w sklepach. Proszę sobie wyobrazić jakiś sklep spożywczy. Mają setki, jeśli nie tysiące różnych produktów. No i w każdym sklepie
w Polsce też to widziałem, bardzo często jakieś produkty mają zniżkę, 20% zniżki, 30% zniżki, albo jak kupisz jeden, to drugi jest za darmo, albo za połowę ceny, różne rodzaje promocji. I pytanie jest bardzo proste, jak zrobić najbardziej efektywną promocję? No, efektywną to znaczy, żeby jak najmniej wydać, która by przyniosła albo jak największy zysk, albo żeby odzyskać jakiś segment kupujących. To jest problem wielokryterialny. Bardzo często jest wiele celów, które chcemy osiągnąć, jeżeli robimy promocję. Nawet pozbywanie się jakichś towarów z magazynu, chcemy się ich pozbyć, też robimy promocję. I proszę sobie wyobrazić i promocje w ogóle to się planuje w horyzoncie czasowym roku. Ludzie układają roczny plan promocji, że ten produkt będzie promowany w tym i tym tygodniu, potem zrobimy 5 tygodni przerwy, potem robimy drugi raz promocję, to ustawiamy sobie w jakiś sposób. I proszę sobie teraz wyobrazić taką olbrzymią tablicę, która ma kilkaset wierszy i każdy wiersz reprezentuje jakiś produkt. Coca-Cola, jakaś czekoladka, jakiś cukier, mąka, cokolwiek to ma być. I ma 52 kolumny. Każda kolumna reprezentuje tydzień w roku. Od następnego tygodnia następne 52 tygodnie. Jeżeli mamy tych produktów tylko 100, co jest w ogóle dużym uproszczeniem, mamy do czynienia z tysiącami produktów, ale jeżeli jest ich tylko 100 i mamy 52 tygodnie, czyli mamy wówczas 5200 takich kratek w tej tablicy, 100 wierszy, 52 kolumny. Jeżeli w każdej kratce byśmy tylko wpisywali tak albo nie, tak, robimy promocję, nie, nie robimy promocji, to liczba tych wszystkich różnych strategii, jak pierwsza strategia wszędzie wpiszemy tak, 5200 tak, potem gdzieś nie, potem w 2 miejscach nie i tak dalej. W każdym razie liczba tych wszystkich możliwych strategii jest niewyobrażalnie duża. To jest 1 z 1700 zerami. Proszę sobie wyobrazić liczbę 1, 1700 zer i dla porównania najlepsza estymacja liczby atomów w znanym wszechświecie jest 1 i 81 zer atomów we wszechświecie. I z tej liczby wszystkich możliwych promocji musimy zarekomendować najlepszą promocję. I cały czas jest to bardzo duże uproszczenie, bo liczba produktów jest dużo większa niż 100. I problem jest o tyle trudniejszy, że tu nie chodzi o to, czy robimy promocję, czy nie, tylko jak robimy, to jaką promocję? Czy 10%, czy 20%, czy 2 za 1, czy 3 za 2 i tak dalej, czy aranżujemy specjalne miejsce, żeby to wystawić. To jest mnóstwo dodatkowych czynników. I ludzie co mogą robić? Z wieloma firmami rozmawialiśmy, biorą ten plan promocyjny z zeszłego roku i może zrobią jakąś jedną, dwie małe dotknięcia, analizują te dane z poprzedniego roku, ile sprzedano po tej promocji, po tamtej promocji i tak dalej. No i może mają czas na ewaluację 2-3 promocji, wybierają z tych 2-3 najlepszą i to robią. No i to może jest zespół 20-osobowy, bo produkty się dzielą na kategorie i podkategorie. Nawet jak mówimy jeden projekt dotyczy produktów alkoholowych i tych produktów dochodzi do 1000. Nie tylko, że są piwa, powiedzmy wina i te cięższe alkohole, ale wina z kolei będą czerwone i białe, potem będą słodkie, półsłodkie i takie z różnych rejonów. Tych kategorii, podkategorii jest niesłychana liczba, że różne zespoły ludzkie zajmują się różnymi kategoriami, podkategoriami. Muszą to ze sobą ustalać, i synchronizować, bo jeżeli robimy promocję jednej kategorii, to zasada biznesowa
przyjęta przez jakąś firmę jest taka, żeby nie robić jednak promocji tej innej kategorii, żeby się skoncentrować na jednym, że są setki tych jeszcze dodatkowych reguł biznesowych, że dla tej grupy produktów chcemy mieć minimum 3 promocje w roku, a maksimum 5. A jak robimy promocje, to minimum 2 tygodnie, a maksimum 3 tygodnie. A jak już robimy promocję, to przerwa między jedną promocją a następną musi być minimum 4 tygodnie. I tych ograniczeń, zasad jest olbrzymia liczba, ale podejście jest takie samo. Pierwsza rzecz, musimy przeanalizować dane z ostatnich kilku lat, zobaczyć ich promocje, zobaczyć wyniki tych promocji, często zgrać to z zewnętrznymi danymi. Na przykład podczas COVID zachowania ludzi były zupełnie inne niż bez COVID. Pogoda często wpływa, lokalizacja sklepów, demograficzne wiadomości czy dane też są ważne. W każdym razie na podstawie, po analizie danych trzeba zbudować bardzo dokładny model predykcyjny, który potrafi powiedzieć, jeżeli zbudujemy taką i taką promocję i mówimy o tej olbrzymiej tablicy ze wszystkimi decyzjami, co robimy w którym tygodniu, jak to ustawiamy. Jeżeli zrobimy taką promocję, to wyniki będą takie i takie. No i to jest niesłychanie trudna rzecz, bo oczywiście są czynniki, które trudno przewidzieć. Niespodziewane rzeczy, że zawsze to będzie, ta predykcja będzie obarczona jakimś błędem, ale ten model predykcyjny powinien dać nam możliwość rozróżnienia lepszych promocji od gorszych promocji. Jak ten moduł mamy gotowy, no to zabieramy się za moduł optymalizacyjny, który bardzo szybko modyfikuje przeróżne plany promocyjne, tworząc nowe i za każdy nowy schemat promocyjny pyta modelu predykcyjnego, co o tym myślisz. I model predykcyjny szybko liczy i mówi, no jak zrobisz taką promocję, to wyniki będą takie. Czyli model optymalizacyjny jest o tyle konceptualnie jest bardzo prosty, polega tylko na generacji jak największej liczby rozsądnych, możliwych planów promocyjnych i sprawdzenie jakości tych generowanych modeli, pytając model predykcyjny, co myślisz o tym, co myślisz o tym. I pod koniec wybieranie najlepszego. Cokolwiek znaczy najlepszego, to zależy, jakie kryteria zostały zdefiniowane. Użytkownik może sobie wybrać, na czym się chce skoncentrować w danej promocji. No i trzeci moduł, który jest dobrze ukryty za ekranem, jest ten system uczenia się, bo co tydzień, w tym przypadku co tydzień, dostajemy nowe dane, sprzedaż z ostatniego tygodnia. I to trzeba uwzględnić, bo cały czas były jakieś promocje, coś się zdarzyło, mamy nowe dane i system się uaktualnia. No i w zasadzie, jak powiedziałem, większość tych projektów, które są z dużych różnych dziedzin. Jeden z systemów wiele lat temu, który zbudowaliśmy, to był chyba pierwszy system na świecie, który budował strategię dostarczania żelaza czy węgla z kopalni do portów. I to jest wiele etapów, od planowania i wydobywania materiałów do przetwarzania, do mieszania różnych próbek, do transportu, do utrzymywania tych stockpile, tych kopułek z tym materiałem, który jest w portach, do ładowania statków, do kontrolowania, o jakiej godzinie, przy którym nadbrzeżu statek ma przypłynąć. Olbrzymie wyzwanie, żeby zamodelować wszystkie składowe z całej operacji. Do tej pory te firmy miały osobne zespoły ludzi. Ten się zajmował wydobyciem, ten transportem, ten ładowaniem i tak dalej.
gdy wyszło jakieś opóźnienie, powódź, pociąg opóźniony o 24 godziny, to miliony plików latało w lewo, w prawo, ludzie siedzieli na telefonach, co zrobić. W tej chwili mają jeden system, który mówi, jak coś się zdarzy natychmiast, jakie mogą być tego konsekwencje. I tak samo jest tam model predykcyjny. Wiele rzeczy jest tylko z jakimś prawdopodobieństwem. To nigdy nie jest tak, że pociąg dojeżdża w 7 godzin 31 minut. Tak samo jakość żelaza mamy to na podstawie próbek. Po wydobyciu tylko wtedy możemy ocenić jakość i tak dalej. To jest mnóstwo modeli probabilistycznych, modele optymalizacyjne, co mamy robić w jakiej sytuacji, jaka jest rekomendacja dotycząca transportu, jakiegoś blending, przypływania statków, no i ten dodatkowy moduł uczenia się, że cały czas mamy nowe dane napływające. Czy jeden z systemów, to też opisanych w wielu artykułach, rozprowadzanie tysięcy samochodów dziennie na różne place aukcyjne. Mamy 7000 samochodów zebranych w różnych punktach. Mamy 50 kilka placów aukcyjnych. Który samochód powinien wysłany być gdzie, żeby sprzedająca kompania miała jak największy zysk. Tak samo moduł predykcyjny, który powie, ten samochód na tym placu za 3 tygodnie osiągnie taką i taką cenę. Moduł optymalizacyjny, który powie, taki rozrzut, rozprowadzenie tych kilku tysięcy samochodów da najlepszy rezultat. No i moduł uczenia się, bo prędzej czy później sprzedamy ten samochód i wiemy, za ile sprzedaliśmy, że system może porównać cenę, którą przewidział, z aktualną ceną, no i się udoskonalić, albo zauważyć nowy trend, że ten szczególny typ samochodu rośnie w wartości i model musi się tego nauczyć i udoskonalić. Że to, co robimy w biznesie, to oferujemy przeróżnym firmom które działają jakby w bardzo dużych, przeróżnych działach, czy to alkoholowe rzeczy, czy sprzedaż. Jeden z największych naszych klientów jest ta firma, która sprzedaje farby, Dulax. Bardzo znana firma na całym świecie. Też bardzo podobne rozwiązania, modele predykcyjne, optymalizacyjne. Tu o co innego akurat chodzi, jaki sprzedawca ma się skontaktować z jakim klientem i co zaoferować, czyli to już jest troszeczkę inne, ale te same algorytmy, te same moduły tak samo mają zastosowanie. Żeby wobec tego zakończyć tą długą odpowiedź na krótkie pytanie, oferujemy metody sztucznej inteligencji dla firm, które mają z tego, uważam, bardzo duży zysk. Pierwsza rzecz, że te bardzo duże grupy ludzi, które zajmowały się poszczególnym problemem, bardzo często są redukowane do 2-3 osób, które używają systemu, wprowadzają dane, sprawdzają, że się wszystko zgadza, wprowadzają, jakie cele chcą osiągnąć, bo jak wspomniałem, wiele systemów jest wielokryterialnych, to jest jedna rzecz. Czyli musi być kilku tych operatorów, ale tu już nie mówimy o grupie 20-30 osób, tylko dużo mniejszej grupie. No i zamiast, tak jak mówiłem o systemie do promocji, nawet 20-osobowa grupa ludzi to może przeanalizować 2 czy 3, maksimum 4 takich możliwych planów, a tak system, który implementujemy, może to miliony tych planów szybko przejrzeć i zarekomendować najlepszy, czyli jakość rozwiązania jest dużo lepsza, że wiele firm widzi w tym jakiś bardzo rozsądny kierunek, widzą możliwe oszczędności, wielu klientów
nam mówiło, że system się wraca, jeśli chodzi o finansowe aspekty w ciągu roku od użyciu, co jest bardzo dobrym wynikiem. Z tym, że większość systemów operuje na, że tak powiem, numerkach, a nie tekstach, że to chodzi... No jeżeli jest tekst, to jak na przykład przy wina, to nazwa wina, ale to jest konkretna taka etykietka, której się nie przetwarza, to można ją też ponumerować i popatrzeć na to jako numer. Że większość, może nie wiem, olbrzymia większość, 95 projektów to jest przetwarzanie numeryczne. To są wyniki sprzedaży, to są różne produkty, możemy je ponumerować od 1 do 5 tysięcy. I czy jakość, czy ceny, ustalanie ceny, to typowo numeryczny problem. Olbrzymia działka to price optimization, każdy o tym mówi, bo ustalenie dobrej ceny za produkt jest kluczową rzeczą, dlatego też te promocje są tak ważne i tak dalej, że wracając do wcześniejszych pytań o czata, GPT i tak dalej, przyglądaliśmy się temu dość intensywnie i zauważyliśmy nawet pewne możliwości, żeby to może dołączyć do jakichś systemów, żeby użytkownik może w języku naturalnym mógł o coś zapytać i to jego pytanie byłoby jakoś tłumaczone do naszego interfejsu, do tego predykcyjnego modelu i optymizatora, ale z drugiej strony te systemy, które mamy, są bardzo łatwe z kolei w użyciu, na przykład po wprowadzeniu danych i mamy na przykład wyświetloną tą tabelkę z tymi wszystkimi promocjami, no i jest jeden mały przycisk, zrób predykcję, powiedz co z tego będę miał, że zamiast to powiedzieć i napisać w języku naturalnym, naciskamy guziczek, daj mi predykcję i mamy wyniki, że uważam, że jeszcze w tej chwili to jest prostsze niż wyrażanie tego w języku naturalnym, albo dodatkowy przycisk znajdź optymalny plan. No też jeden przycisk, zajmuje to ileś minut, system bada różne możliwe rozwiązania i pod koniec proponuje najlepsze, które znalazł, że nie widzę w tej chwili, w tej działce, co my robimy oczywiście, nie widzę takich oczywistych i szybkich zastosowań. Natomiast niewątpliwie jest wiele biznesów, które widzą potrzebę tego, już to zaczyna być używane w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie jest potrzebna komunikacja z klientem. To jest rzecz absolutnie fantastyczna. Bardzo często coraz trudniej jest odróżnić, czy rozmawiamy z żywą osobą, czy nie. Ale z drugiej strony, jak mówimy o tym, to też jedną rzecz chciałem dodać. Przeglądając przed tą rozmową, znalazłem książkę Automated. To jest książka wydana 11 lat temu, ukazała się w 2012 roku, czyli już tak dość starsza, ale to jest wspaniała historia opisana w 10 rozdziałach. Historia ostatnich może 50 lat, wysiłki ludzi, którzy chcieli zautomatyzować jakiś proces. I w jednym z początkowych rozdziałów jest opisana wspaniała próba pierwszego systemu, który sprzedaje i kupuje na giełdzie te shares. I olbrzymie protesty tej Security Commission, która przyszła do tego biura, powiedziała, to jest absolutnie zabronione, nikt tego tak nie robi, to jest oszustwo. I jak to zostało zmieniane, żeby to nie było oszustwem, a dzisiaj oczywiście wszystko to jest już elektronicznie, te wszystkie sprzedaże kupna są bardzo wyszukane systemy, które to robią dużo lepiej niż analitycy.
są opisane próby tworzenia muzyki, i to sukcesy były takie, że najlepsi krytycy muzyczni zostali w brutalny sposób oszukani, pisali recenzje, oszukano ich w ten sposób, że na podstawie jakichś znanych utworów Beethovena system stworzył nowy utwór, no i grupa, czy jaka przekupiona, czy nie wiem, już nie pamiętam jak to zrobiono, oszukała publikę, twierdząc, że odnaleziono zaginiony rękopis. No i przy pierwszym koncercie najlepsi krytycy świata pisali fantastyczne recenzje, dopatrywali i dopatrzyli się tych elementów Beethovena i tak dalej. I dopiero potem było bardzo dużo szumu i wstydu, że to w zasadzie nie Beethoven, tylko sztuczny system. No i do innych tych automatyzacji i tak dalej. Że tu też chciałem powiedzieć, że ten proces automatyzacji zaczął się bardzo, bardzo dawno temu i to nie powinniśmy na to patrzeć, że teraz przychodzi sztuczna inteligencja i ludzie stracą pracę i tak dalej, i tak dalej. To jest proces, co się zaczął 50 lat temu. Ze sztuczną inteligencją jeszcze to nic nie miało wspólnego i tak dalej. Proces automatyzacji posuwa się cały czas. Oczywiście z tymi nowymi technikami i tak dalej posuwać się to będzie jeszcze szybciej, ale to jest proces nieunikniony. No właśnie, bo też chciałem Cię o to dopytać, trochę wyprzedziłeś, bo no tutaj widzimy dla biznesu ogromne korzyści, oszczędność czasu, redukcja kosztów zatrudnienia, możliwość zwiększania dochodów w różne sposoby. No ale jest też rynek pracy i on zmienia się na naszych oczach, ale no zauważam, że w Polsce pewne przemiany przychodzą trochę później niż za granicą. Działasz w Australii obecnie, jeździsz po świecie, obserwujesz, jak wygląda to w innych krajach. No i zastanawiam się, no wiele osób się o to obawia, że ta prędkość rozwoju jest tak duża, że to zmieni zupełnie rynek pracy i ludzie na tym mocno stracą. No i jak do tego podchodzisz? Bo trochę już powiedziałeś wcześniej, że no, przemiany idzie od lat 50. Cały czas mamy przemiany, cały czas zawody się zmieniają. Ale czy to tempo nie jest teraz za duże tych zmian? Czy społeczeństwo to wytrzyma? No, ja na to patrzę troszeczkę filozoficznie z kilku powodów. Pierwsza rzecz, nic na to nie poradzę. Dwa, że to jest w pewien sposób naturalny proces i czy tempo zmian jest szybkie, czy wolne, to cały czas te zmiany będą następować. Czy to się zmieni i uderzy mocno w społeczeństwo za 10 lat, czy za 70 lat? Z długiej perspektywy czasu jaka różnica? Że to nas może nie dotknie, ale dotknie dzieci, czy wnuków, czy następne pokolenie. Nie unikniemy tego. Wiele krajów świata od kilku lat, czy rządy wielu krajów organizują konferencje dokładnie na ten temat. Rozważane są rozwiązania takie, że każdy obywatel kraju będzie dostawał jakąś minimalną pensję za to, że jest obywatelem. Kończysz 18 lat, to jest twoja pensja i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę, że pracy po prostu nie będzie dla wszystkich. Jak to społeczeństwo przyjmie? Jaki będzie wpływ na psychikę ludzi? Do czego to może doprowadzić? Nie mam zielonego pojęcia. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, co już na początku powiedziałem, że to jakakolwiek interpolacja trendów jest bardzo niebezpieczna. To wszystko się może zdarzyć i no, nie chcę zgadywać, co się może zdarzyć, ale patrząc na ostatnie 20-30 lat, no, życie dzisiaj jest niewyobrażalnie inne niż 50 lat temu, tak jak pamiętam życie ze swojej młodości. Dziś za 3 miesiące mój młodszy wnuk kończy 18 lat. Jak patrzę na niego, jak używa technologii, czym się zajmuje, czym się interesuje i tak dalej, to jest w ogóle niebo i ziemia. To są rzeczy absolutnie nieporównywalne. Tu teraz dochodzą te nowe elementy. Nie tylko w Australii, ale to widać na każdym kroku.
W banku, w miejscu, gdzie mieszkam, ponadmilionowe miasto, jest tylko jeden oddział banku, gdzie są kasjerzy. Że jak chcę porozmawiać z kasjerem, albo jeden z moich wnuków się zainteresował numerami banknotów i jak gdzieś wyczytał, że jak numer ma jakieś właściwości, to powiedzmy masz banknot $5, ale on jest warty na przykład $700, bo numer jest taki i taki, na przykład 7 siódemek, czy nie wiem, nie wchodziłem w to. Przyniósł mi kilka tysięcy dolarów i poprosił, żebym to poszedł do banku i zamienił na $5 banknoty. No, nie zrobię tego w maszynce, tego muszę porozmawiać, muszę tam iść i tak dalej. No, trudno, wszystko jest zautomatyzowane. Na lotniskach odprawy paszportowe, nadawanie bagażu i tak dalej. W zwykłych sklepach może jest jeden kasjer, wszystko to są już stoiska samoobsługowe, przeciągamy produkty i tak dalej. Widać to na każdym kroku, każdego tygodnia, że coś znikło, już nie ma tego oddziału, nie ma tam ludzi, mamy maszyny, czy lotnisko, czy bank, czy sklep i to idzie bardzo szybko, i to w tych akurat przypadkach tu nawet nie mówię o sztucznej inteligencji. To jest po prostu zwykle, no jak wypłacasz pieniądze, nie ma sztucznej inteligencji. Ostatnio w mojej maszynce, w moim banku wprowadzili nowy przycisk, w jakich banknotach chcesz wypłacić. Przypuśćmy, wypłacasz $500. Ci wyświetli, w jakich banknotach możesz 1 setkę, 2 pięćdziesiątki, ileś 20, że pracują na tym, ale też to nie jest sztuczna inteligencja, to jest tam dodatkowa funkcjonalność, ktoś może chce więcej drobnych, ktoś może wygodniej tak, wygodniej jest inaczej, ale no niewątpliwie trend jest silny. No i tu dochodzą jeszcze te skutki uboczne. Na pewno jest bardzo duża możliwość dezinformacji, manipulacji przeróżnego typu, tworzenie filmików z jakąś osobą, wkładaniem słów, zdań w czyjeś usta. Będzie coraz trudniej odróżnić, co jest rzeczywiste, co nie jest rzeczywiste. I do czego to wszyscy znają przypadki, prawda, wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak Donald Trump doszedł do władzy i systemy, które pomogły wygrać Trumpowi wybory, rozsyłanie, sugerowanie twoich wyborów i tak dalej. Jesteśmy i będziemy coraz bardziej bombardowani przeróżnego typu reklamą, informacjami, wiadomościami, które są do nas przesyłane i sztuczna inteligencja na pewno w znaczny sposób pomoże, żeby te metody były jeszcze bardziej skuteczne. I tu naprawdę nie mam żadnej predykcji. Czasem jestem zadowolony, że już przekroczyłem 70 lat i uważam, że okres młodości to był w jakiś sposób lepszy niż dzisiejszy. Może to trochę, ale to zawsze tak jest. Jak człowiek jest młody, to wszystko jest fantastyczne, że biorę na to poprawkę. Ale nie umiem sobie odpowiedzieć, do czego ta technologia doprowadzi. I to wcale nie mówię o tych apokaliptycznych wizjach niektórych naukowców, którzy mówią, do czego sztuczna inteligencja doprowadzi, bo oni mówią o czymś innym. Oni mówią o możliwości powstania czegoś, co byśmy mogli nazwać świadomością, o czymś, że nagle systemy będą same podejmować decyzje bez względu, prawda, komunikacji z nami i tak dalej. Mówią o tym kierunku, ale zapominając o tym, niebezpieczeństwa są dużo wcześniejsze i wpływ tych metod na społeczeństwo jest bardzo dużym znakiem zapytania. I nie mam zielonego pojęcia, na przykład co mógłbym zasugerować, czy bronić się przed tym, czy nie bronić, czy po prostu iść z prądem. Nie umiem na to odpowiedzieć, nie wiem.
przyszłość jest nieznana, ale jednak możemy coś zrobić tu i teraz. Na przykład edukacja. No, bardzo długo spędziłeś Tak. na uczeniu młodzieży, na uczeniu dorosłych i tutaj też zastanawiam się, jaka będzie przyszłość edukacji. Znowu to jest pewne wróżenie, ale trochę jako rodzic małych dzieci mogę je nakierować na w pewną Tak. stronę. No i zastanawiam się, czy jedyny słuszny kierunek to uczenie się właśnie informatyki bardzo szeroko pojętej i potem już wybieranie swojej specjalizacji. Czy może właśnie, to jest też znowu taka dyskusja troszkę, na którą ciężko znaleźć jedną odpowiedź, ale ja teraz widzę jeden pewny kierunek związany z technologią, sztuczną inteligencją, co też nie jest do końca takie pewne, no bo środowisko programistyczne no, powoli redukcję zatrudnienia. Już nie jest tak pięknie na rynku pracy programistów, czy też w innych Tak. zawodach. Copywriterzy też bardzo, no niestety stracili pracę, tłumacze, więc Tak. coś, co wydawałoby się taką pewną Pewną. przyszłością. Zostań programistą. Tak. Kilka lat temu Tak. wszędzie były reklamy. Programowanie to jedyna przyszłość. Mój Tak. ojciec też zresztą tak mówił, zostań programistą, bo im się dobrze żyje. Teraz Tak. już bym tego tak nie do końca. Jakby nadal to jest bardzo dobry kawałek jakby zawodowy, ale nie wiadomo, co będzie za kilka lat. I zastanawiam się, jak patrzysz w ogóle na edukację, na zmianę. To jest takie pytanie otwarte, ale jestem ciekawy twoich przemyśleń. No tak, przede wszystkim też sporo o tym myślałem. Kiedyś na pewno Ci o tym mówiłem, że około 20 lat temu zauważyłem taką sporą lukę w edukacji, że uczymy jakichś konkretnych technik, konkretnych rozwiązań. Mój ulubiony przykład był taki, że jak student bierze kurs, jakikolwiek wykład z jakiegokolwiek przedmiotu, to na ogół używa jakiegoś podręcznika i ten podręcznik jest podzielony na rozdziały. Pod koniec każdego rozdziału są jakieś zadania i student prawie, mogę powiedzieć, bezmyślnie używa techniki z rozdziału, żeby rozwiązać problem, który jest wymieniany pod koniec rozdziału. I czego brakowało zawsze, tak jak na kilku kontynentach wykładałem przez wiele, wiele lat, że tej zdolności, żeby spojrzeć na problem bardziej ogólnie, żeby rozwinąć takie umiejętność takiego, jak to się po angielsku mówi, problem solving. I dlatego zaproponowałem to z 20 lat temu taki kierunek nauczanie łamigłówkowe, które się przyjęło na setkach uniwersytetów na całym świecie, włącznie z Carnegie Mellon i w Niemczech, w Polsce kilka uniwersytetów, to uczy oczywiście w Australii i tak dalej. Chodzi o to, że cały kurs jest oparty na jakichś zagadkach, czy logicznych, czy troszeczkę matematycznych, czy zagadkach o różnych profilach i student musi sobie z tym poradzić. I co podoba mi się w zagadkach, to, że one nie należą do żadnej książki, do żadnego rozdziału. Pamiętam w jednym swoim wystąpieniu dałem przykład swoim słuchaczom następującego typu. Przypuśćmy, że mamy taki problem. Wyobraźmy sobie tabliczkę czekolady i ta tabliczka czekolady jest podzielona na takie kolumienki i rządki, że to łatwiej jest przełamywać. I pytanie jest takie, goście przychodzą i my chcemy tą czekoladę połamać na indywidualne prostokąciki. Wszystko to połamać. Jak to należy łamać, żeby osiągnąć końcowy cel przy minimalnej liczbie złamań? Zakładając, że tylko jeden kawałek możemy łamać, nie że budujemy jakiś stos i wszystkie. Że jak łamiemy, bierzemy jeden z tych dwóch kawałków, łamiemy następny raz mniejszy, jeszcze raz. Czy zaczynamy w środku, czy z brzegu, czy zaczynamy pionowo, czy zaczynamy po tej dłuższej linii poziomo, u góry, bardziej w środku. Jaka jest najlepsza strategia, żeby przy jak najmniejszej ilości złamań dojść do końcowego rezultatu? No i pytam publiczność, jak myślicie? No, ludzie kręcą głowami, nie wiedzą. Ja mówię, no dobra, ja wiem, że nie wiecie, bo to
być może bardzo trudny problem, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w wejściu do biblioteki, w której są wszystkie książki świata, które kiedykolwiek były napisane przez kogokolwiek. Jaką książkę wybieracie, żeby szukać rozwiązania do tego zadania? Czy książkę o optymalizacji, bo to w końcu jakaś minimalizacja i tak dalej, czy książkę o symulacji, czy książkę o jakichś łamigłówkach, a może ktoś napisał książkę o czekoladach i w rozdziale 7 jest jakaś dyskusja, jak to łamać. To nawet nie wiadomo, do jakiej książki iść, żeby szukać rozwiązania takiego problemu. I to dla mnie jest niesłychanie ważne, bo bardzo często w biznesie, jak mamy do czynienia z jakąś firmą, jakimś konkretnym problemem, to takie problemy przychodzą bez książek, bez rozdziałów i bez rozwiązań. Trzeba po prostu usiąść i zacząć myśleć. I tak sobie cały czas myślę, że to bym kształcił przede wszystkim w szkołach. Że nie na przykład tam lekcja historii, tam w 1410 roku bitwa pod Grunwaldem i to Jagiełło i tu książę Witold i tamto siamto daty, fakty i tak dalej. A wracając do historii, moją ulubioną książką jest Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego. Nie wiem, czy czytałeś tą książkę, jak nie, to gorąco polecam. Jeden z moich ulubionych autorów dzieciństwa. To jest książka, w którym autor pokazuje, jak historia powinna być nauczana. Jedna z najpiękniejszych książek i w zasadzie to samo chciałem przenieść do matematyki, czy do tego nauczania łamigłówkowego. Jak uczyć, żeby otworzyć umysły młodych, żeby to nie było po prostu, że to jest taki przedmiot, czy taki przedmiot, żeby to było coś więcej. I tu myślę, że jest bardzo duża szansa, żeby to połączyć w jakąś inną wersję matematyki, logicznego myślenia, bo cokolwiek się zdarzy w przyszłości, to cały czas uważam, że myślenie ma bardzo dużą przyszłość. I nauczenie młodych ludzi samodzielnego myślenia z użyciem technologii, bez użycia technologii jest niesłychanie ważne, a w dzisiejszych czasach na dodatek nauka krytycznego myślenia. I to jest bardzo dużo ciekawych pozycji, bardzo dużo przykładów i czasem są zdania, które są oczywiste. Jeden z moich dawnych przyjaciół nie żyje już, Lofty Zadeh, człowiek, który w 1965 roku zaproponował to fuzzy logic, logikę rozmytą i tak dalej. Pamiętam cały czas jego wykład i przykład. Podaje jedno zdanie, które brzmiało w takim stylu, że w małym mieście wczesnym rankiem było niewiele ludzi na ulicach, którzy cieszyli się pogodą, bo był taki częściowo zachmurzony dzień. Takie zdanie dłuższe, tak jak w małym miasteczku i tak dalej. No i prosił nas, żebyśmy to przeczytali i potem zaczął nas pytać, co to tak naprawdę znaczy małe miasteczko? 1000 mieszkańców, 10 000, jak to sobie wyobrażamy? Co to jest wczesny ranek tak naprawdę? Czy mówimy o 4 rano, czy to może jest 6:30? Niewiele ludzi na ulicy, 3, 10? Co to tak naprawdę znaczy? To może jest trywialny przykład, ale to dotyczy bardzo, bardzo wielu rzeczy później, z którymi mamy do czynienia. Bardzo łatwo użyć naturalnego języka. Bardzo często mamy wrażenie, że rozumiemy doskonale to, co czytamy, to, co jest w prezentacji, ale tak jak przy bliższym przyjrzeniu się i przy bliższym pytaniu nagle jest bardzo dużo znaków zapytania, o co tak naprawdę tam chodzi. I uczenie takiego krytycznego myślenia. I to jest bardzo ważne też w argumentacji, bo to jak w tej swojej książce na pierwszej stronie napisałem, zasadą numer 1 jest zrozumienie problemu. Jak nie rozumiemy problemu, to jakiekolwiek techniki zastosujemy, to
niewiele to posunie. Musimy dobrze wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jaki jest problem, co chcemy rozwiązać. Ciekaw jestem, jak nauczyciele będą mieli trudności ze sprawdzeniem, czy uczeń naprawdę przeczytał lekturę, bo ChatGPT napisze piękne streszczenie i zrobi piękną analizę, którą możemy sami sobie oczywiście zmienić, żeby nauczycielowi było trudniej się domyśleć, skąd to się wzięło. No i tak. Być może modele predykcyjne dla nauczycieli by się przydały na podstawie mimiki, bo niedługo dojdziemy do takich sytuacji. Tak. To nie jest do zweryfikowania. To jedynie rozmowa, komunikacja i czytanie jakby z ucznia, nie? Jakby z tego, co... Tak, i myślę, to właśnie dobrze, żeś rzucił tym wyrazem komunikacja. Zdolność komunikacji uważam, że będzie rosła. No i w ogóle w życiu uważam, że to jest bardzo dobry, pożyteczny i w zasadzie niezbędny element. No i to w biznesie też widzę. Bez umiejętności komunikacji bardzo trudna rzecz. Czyli tak podsumowując, przyszłość edukacji to nauka logicznego myślenia, krytycznego myślenia, no i komunikacja, rozwiązywania jest... problemów i tak dalej. I to nie takich podręcznikowych. Dlatego tak bardzo lubię zagadki, bo one są jakby wyrwane z kontekstu. To nie jest to, że tam zastosuję jakiś tam algorytm długiego dzielenia, czy tam owego, czy rozwiązanie równania kwadratowego. Dlatego na przykład w matematyce jest 10 razy ważniejsze skoncentrowanie się na zadaniach tekstowych. To jest opis jakiejś sytuacji, jedziesz z jakiegoś miasta, tu miałeś przerwę tego i coś tam masz policzyć, niż rozwiąż równanie. I tam, bo mając zadanie tekstowe musisz sobie coś wyobrazić. Jest jakieś pudełko, coś nalewasz, jest jakaś objętość i tak dalej. Inną rzecz też, co zauważyłem w edukacji, to się chyba wiąże ze wszystkim, o czym w ostatnich kilku minutach mówiliśmy. I to sprawdziłem w kilku swoich, na różnych grupach studentów. Jak dam im jakieś zadanie, średniej trudności, nie za trudne, nie za łatwe, które się kończy wyrazem oblicz taką i taką wartość, na przykład dajesz jakieś dane i mówisz oblicz pole trójkąta, no to tam połowa studentów to zrobi. Ale jak dasz to samo zadanie, i przypuśćmy, że to pole trójkąta jest 20, wyszło i to jest prawidłowa odpowiedź. Ale jak weźmiesz to samo zadanie i zamiast oblicz pole trójkąta dasz im polecenie, udowodnij, że pole trójkąta jest większe niż 19. W zasadzie to nic nie zmienia, bo jak policzysz pole trójkąta, wyjdzie ci 20 i to jest większe niż 19. Ale wyraz udowodnij paraliżuje studentów. Dowieść coś to jest już jakby wyższa szkoła jazdy. Tu już trzeba mieć tą zdolność argumentacji, założenie, rozumowanie, wniosek i tak dalej. Ja chyba też bym się przestraszył, jak profesor matematyki mówi coś takiego. Udowodnij coś, ręce ja ci opadają. pokażę, że jest jednak wyjątek, nie? To, no. Ale nie, rozumiem. Ale to się właśnie to wiąże z komunikacją, ze zdolnością budowania argumentów, z krytycznym myśleniem, spojrzenie na problem z różnych tych. No i oczywiście, zgadzam się, nie lekceważyłbym wczesnego zetknięcia ze sztuczną inteligencją, ale to jest w sposób naturalny w tej chwili, bo dla 90% osób GPT to jest sztuczna inteligencja. To w zasadzie zrobił się znak równości w ciągu, tak jak czytałem w jakimś artykule, w ciągu pierwszych 2 miesięcy GPT miało 100 milionów użytkowników, nagle łatwość użycia i tak dalej, to jest nic każdy się tym może pobawić bez kłopotu, że z tym i być może, że pozytywnym aspektem będzie to, że to wzbudzi zainteresowanie, co jest pod przykrywką, jak to działa i dlaczego, i kroczek po kroczku. Programowanie, masz rację, będzie coraz mniej ważne, bo już systemy stworzą własne programy.
że też widzę, że tego może jakieś zawody związane z architekturą systemów, z cyberbezpieczeństwa. No, pojawią się na pewno jakieś nowe, ciekawe kierunki. Pojawią się, tak jak mówiłem, na pewno jakieś zagrożenia, manipulacje, dezinformacje. Cały kierunek obrony przed czymś takim będzie niesłychanie ważny. Cały czas zawód nauczyciela, myślę, jest bezpieczny, bo praca z młodymi ludźmi to jest coś niesłychanie cennego, ciekawego, które daje bardzo dużo satysfakcji. Chciałem, żebyś podzielił się takimi twoimi kilkoma książkami dla naszych widzów, słuchaczy, bo mówiłeś właśnie o tym uczeniu przez zagadki. Wiem, że jesteś autorem też ponad 20 książek. Jaka jest aktualna liczba, bo tak, widziałem różne źródła, dlatego chciałabym to zweryfikować. No jeśli chodzi o te książki, to tak naprawdę byłem autorem albo współautorem, to jest może 8 albo 9, że nie tak dużo. Jeżeli dodamy te książki, gdzie też byłem włączony w te prace edytorskie, no to wtedy może 25 czy coś, ale to są już inne książki współpracy. No i to są książki różne. Jedna oczywiście jest książka pod tytułem Nauczanie łamigłówkowe. Znaczy oryginał jest po angielsku, ale ukazało się kilka lat temu tłumaczenie polskie, Nauczanie łamigłówkowe, i to jest właśnie ta książka, co wiele uniwersytetów używa. Te uniwersytety, co wprowadziły ten materiał, to właśnie używają tą książkę. Jedna z moich, chyba pierwsza książka, którą samodzielnie napisałem, to jest książka z 92 roku, 31 lat temu, jak pomyślę. To jest książka pod tytułem Struktury danych plus algorytmy genetyczne równa się programowanie ewolucyjne. I tu muszę się przyznać do małego oszustwa, bo jak kończyłem studia, już zaczynałem swoje pierwsze kroki w pracy naukowej, to wyszła fantastyczna książka autorstwa Nicholas Wirth pod tytułem Struktury danych plus algorytmy równa się programy. I to była jedna z najlepszych książek, co w życiu przeczytałem. To były początki programowania. Na tej książce się uczyłem i sobie pomyślałem 30 tam wiele lat potem, że zmodyfikuję ten tytuł i to będzie, zostawiłem struktury danych, zamiast algorytmy były algorytmy genetyczne i zamiast programy ewolucyjne. No i rzeczywiście ta książka, potem było drugie wydanie, trzecie wydanie i tak dalej, i zrobiła bardzo, bardzo dużo, z wielu powodów zrobiła dużo szumu na świecie. No i potem były następne właśnie, jeśli chodzi o te obliczenia ewolucyjne, a potem zacząłem jakieś różne inne książki pisać właśnie o tym nauczaniu łamigłówkowym. Jedną z moich ulubionych książek, która ma chyba najmniejszą poczytność, to jest książka Jak założyć firmę komputerową i jak ją prowadzić. I to była książka też napisana 18 lat temu, czy coś po założeniu i prowadzeniu przez wiele lat pierwszej firmy. To jest opis jakby pierwszych jakby osobistych doświadczeń, o co tak naprawdę chodzi w tej zabawie. Przypuśćmy, że nawet mamy jakiś najlepszy produkt, jak to sprzedać. Przypuśćmy, że mamy super kontakt, idziemy do jakiejś firmy, mamy pokaz, przekonujemy tego głównego gościa, który podejmuje decyzję, że ten system, który mu założymy, jest najnowsza technologia, że mu zaoszczędzi miliony rocznie. I on już wyjmuje długopis, już chce podpisać kontrakt, ale zanim podpisuje, to pyta, to jakie firmy już używają tego systemu? A ty mówisz, no nikt jeszcze, ty będziesz pierwszy. No, on wtedy odkłada długopis, mówi, to dziękuję bardzo. I to jest naturalne pytanie, z którym się też mierzyliśmy, jak to przełamać, co robić w takich sytuacjach, że w tej książce to jest taki opis
z perspektywy prawnej i finansowej, i sprzedaży, i marketingu i tak dalej. Te wszystkie elementy, z którymi się zetknęliśmy, wszystkie trudności, które napotkaliśmy, a najśmieszniejszym, czy najprzyjemniejszym, najśmieszniejszym, najradośniejszym fragmentem, czy fragmentami tej książki jest coś takiego. Te rozdziały są tak po prostu, szczerze mówiąc, trochę nudnawe, bo tam się mówi, a to nie rób tego, rób to, tego, to tak jak się mówi, tu rób tego, nie rób, tu uważaj na to i tak dalej. Ale jak przeczytałem, bo to z synem tą książkę pisałem, przeczytaliśmy tą pierwszą wersję książki, no po prostu to była moja ocena, książka jest po prostu nudna. Może pożyteczna, ale nudna, że trzeba ją ożywić. I co zrobiliśmy? Pod koniec każdego rozdziału dodaliśmy dodatkowe 8-10 stron, gdzie opisujemy, to jest już czysta fikcja, to jest profesor, jakaś kobieta, profesor z uniwersytetu, w barze spotyka jakiegoś biznesmena, rozmawiają o sztucznej inteligencji i tak dalej i przy kieliszku w barze sobie mówią, wiecie co, załóżmy razem firmę i zakładają, są dwie osoby w firmie, no i mają ten system, on próbuje coś sprzedać, kontaktuje się i tak dalej i potem w każdym rozdziale, czy mówimy o pierwszych sprzedażach, czy mówimy o co robili, żeby coraz więcej osób się dowiadywało, co ta firma robi, czy o jakichś aspektach legalnych, czy o finansowych i tak dalej. Potem się pojawia pierwszy inwestor, który chce włożyć jakieś pieniądze, bo widzi, że tam ta kompania coś ma cennego i tak dalej. To wszystko to jest opisane na przykładzie tego John i Mary. I tu nie żartuję, on jest naprawdę John, ona jest naprawdę Mary. I w zasadzie tą książkę można czytać w ten sposób, że czyta się tylko ostatnie 10 stron każdego rozdziału i to jest jak powieść o John i Mary, jak się spotkali w barze, założyli firmę, jakie mieli przygody, co im się zdarzyło, ale to są moje przygody. My to przeżyliśmy. Że bardzo książkę tą lubię, ale to jest książka dla nikogo. To się nie nadaje na książkę dla computer science, dla matematyków, dla szkół. Napisaliśmy to dla fan, jak to się mówi, żeby to aż coś takiego. Ja słyszę, że to jest książka dla przedsiębiorców i osób, które mają w planach założenie firmy. Tak. Szczególnie, że ty założyłeś tych firm kilka i każda z nich... Trzy, no właśnie, tak. 3 i każda z nich miała wielomilionowe dochody z tego, co czytałem. Tak. I nawet została wyróżniona w różnych rankingach i naprawdę robiliście ogromne projekty, więc gdyby dodać taki wstęp i zmienić tytuł zamiast firma na startup, to ja myślę, że poczytność byłaby duża, ale zastanawiam się, co na przestrzeni lat, bo wiedza biznesowa starzeje się różnie. Zastanawiam się, czy coś byś zmienił w tej książce, albo dopisałbyś nowy rozdział, patrząc na twoje kolejne doświadczenia. Zdecydowanie. I to nawet o tym rozmawiałem z synem nawet z 10 lat temu i tak dalej. W tej książce brakuje najważniejszego rozdziału. Najważniejszego pod tytułem Ludzie. Bo co innego jak się ma firmę jednoosobową, trzyosobową, tak, coś jakoś to idzie, można się dogadać. Ale w momencie jak liczba pracowników przekracza 100 i mam już oddział w różnych miastach i tak dalej, a czasem tak jak mieliśmy we wszystkich firmach na różnych kontynentach, nawet w tej obecnej, to dochodzą sprawy ludzkie, sprawy przeróżne, sprawy awansów, sprawy chorób, sprawy dokształceń, sprawy emocjonalne, ten lubi tego, tamten nie lubi tego i to nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że potrzebuje zupełnie inny dział firmy, który się będzie zajmował takimi rzeczami, bo to i tak naprawdę w tej chwili to przejąłem troszeczkę tą rolę. Czasem mam takie wrażenie, że bo tak robi się coraz starszy,
pojawiają się coraz młodsi, zdolniejsi ludzie i tak dalej, tak widzę, że ta moja użyteczność tak powoli maleje, z czego się bardzo cieszę, zresztą po 25 latach, że moja rola tak coraz bardziej się sprowadza do roli mentora, żeby po prostu być od czasu do czasu w biurze, porozmawiać z ludźmi o problemach czy życiowych, czy w projekcie, dać jakąś radę i tak dalej. Czy wiele rzeczy się zmieniło? No, wiele rzeczy się zmieniło jeszcze w poprzedniej firmie. Jedynym jakby modelem biznesowym było stworzenie oprogramowania, które instalowało się na serwerach w lokalizacji klienta. W tej chwili no to jedyne systemy, które są robione i my robimy, to systemy na cloud, że ten system jest gdzieś tam w chmurze, klient się łączy, przesyła dane, dostaje odpowiedź, predykcję, optymalizację i tak dalej. Nie ma instalacji. I co jest fantastyczne, że za użycie systemu klient płaci miesięcznie, czy za użytkownika, czy za czas i tak dalej. Przypuśćmy, ma tam 30 użytkowników i miesięcznie za te 30 licencji do używania systemu płaci tyle i tyle. No i to się nazywa teraz to takie powtarzający się dochód, czyli to recurring revenue. I jak kompania jest wyceniana, ile firma jest warta, to jest jakby główna zmienna tej kompanii. Ten, że dostałeś 2-milionowy projekt, tego tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. To fajnie, przeżyjesz rok, 2 lata, 2 miliony zostaną wydane, jakiś zysk z tego będziesz miał tyle i tyle procent i to wszystko. To jest prawie że bez wartości. Ale ten powtarzający się dochód, recurring revenue, to stanowi o wartości firmy. Jak się firmę sprzedaje, no to na to patrzą, no i wartość firmy na przykład jeszcze z takimi elementami sztucznej inteligencji, to powiedzmy dzisiaj jest między 8 a 10 razy to roczne recurring revenue. To jest jakby główna zmienna do tego, że cała walka, i tego nie było, przypuśćmy, 10 lat temu w poprzedniej firmie. Tego pojęcia w ogóle nie było. To było zupełnie inny model biznesowy był, że rzeczywiście są inne wyzwania, inny model, inny rodzaj sprzedaży. Czasem implementację robimy pół darmo, a nawet ze stratą, żeby mieć właśnie ten dochód potem stały co miesiąc i tak dalej, bo to jest także te zmiany były, no i na przykład jakieś tam eksperymentujemy z nowymi algorytmami, ale to są już drobne zmiany na tym poziomie modeli predykcyjnych, czy optymalizacji, czy czegoś. Czyli tak, skupienie się na tym powtarzalnym przychodzie miesięcznym, żeby firma działała stabilnie, no i w przyszłości, jeśli będziemy chcieli wyjść z biznesu, żeby dało się ją odsprzedać komuś czy przekazać, no bo często jest tak, że firma umiera z właścicielem, a gdy mamy faktycznie dobrze rozpisane procesy, mamy klientów, którzy płacą miesięcznie, no to już ma znacznie większą wartość. Zróbmy tak, że jeśli widzowie, słuchacze będą chcieli poczytać tą książkę, to zostawcie komentarz i my zorganizujemy tak, żeby chociaż wersja może e-booka byłaby możliwa do sprzedaży. Mam nadzieję, że będzie też okazja się zobaczyć w Polsce. Gdybyście chcieli właśnie wywiad na kolejne tematy, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki, żeby ten wywiad się niósł jak najdalej, bo myślę, że jest bardzo wartościowy. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce niebawem i będziemy mieli okazję porozmawiać na żywo. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wszystkie linki do książek, do materiałów, do poczytania też o profesorze będą w opisie. Fantastycznie. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, Tobie też. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej rozmowie, w kolejnym wywiadzie. Fantastycznie. Bardzo dziękuję, Krzysztof. Mam nadzieję, że to, co przekazałem, może w jakimś stopniu komuś się do czegoś przydać. Taka rozmowa to jest zawsze czystą przyjemnością, że dziękuję za zaproszenie.